Dreamy to ostatnio jeden z moich ulubionych producentów. Dlatego cieszę się, że mogę dzisiaj dla Was recenzować Dreamy P10 Pro, który jest dobrym odkurzaczem, ale zdecydowanie nie idealnym. A dlaczego? Tego dowiecie się w recenzji. Dreamy P10 Pro, którego mam tutaj dzisiaj przed sobą, jest wersją Pro od Dreamy P10, którego również recenzowaliśmy na SmartMe. Zresztą pod koniec dzisiejszej recenzji powiem Wam, jakie są główne różnice pomiędzy tymi dwoma odkurzaczami. Ale skupię się teraz na tym, który stoi tutaj przede mną i tradycyjnie już przejdę do jego wyglądu. Jeżeli chodzi o wygląd, to Dreamy P10 Pro wygląda bardzo ładnie. Połączenie białego ze złotym kolorem wygląda naprawdę super. On już ma pewne ślady użytkowania, bo musieliśmy go potestować, o to chodzi w testach, ale nadal prezentuje się bardzo fajnie, bardzo elegancko i nawet jeżeli nie jest, nie wiem, dziełem sztuki, to mimo wszystko w każdym domu powinien bardzo fajnie się prezentować i no, jak sami widzicie, raczej powinien się podobać. Zacznijmy od budowy tego odkurzacza. Dreamy P10 Pro, jak możecie zobaczyć, jest odkurzaczem prostym. Rurę ma prostej budowy, nie jest w żaden sposób zginana, łamana, nic z tych rzeczy. Na samym końcu mamy zwykłą szczotkę główną, która przy okazji ma swój własny silnik, dzięki czemu odkurza o wiele lepiej. Włosie jest bardzo delikatne, bardzo przyjemne w dotyku. Ma tutaj dodatkowe 3 kółka, dzięki którym może się bardzo wygodnie poruszać. Minusem moim zdaniem tutaj jest to, że wplątają się w nie włosy i potem ciężko jest je wyciągnąć, a przez to, że się wplątają włosy, spowalniają same kółka i ciężej się z niego niestety korzysta. Tutaj sama konstrukcja, możecie zobaczyć, że jest giętka rura, więc działa to naprawdę fajnie. Rura jest prosta, tak jak Wam wspominałem, a teraz sam pistolet. Trochę ciężko wychodzą te elementy, nie wychodzą jakoś super delikatnie, szczególnie właśnie ta część łączenia głównej rury z pistoletem. Ok. Tak prezentuje się pistolet. Z tyłu możemy zobaczyć główny wyświetlacz, który nas informuje o aktualnym trybie działania. Gdy go raz włączymy, no to po prostu jest włączony i teraz mamy tak. Pierwszy tryb, drugi tryb oraz trzeci tryb. Za pomocą spustu jesteśmy w stanie go włączyć albo wyłączyć, co jest zaletą, nie musimy go trzymać. Jak raz go przyciśniemy, to działa. Możemy go również zablokować. Gdybyśmy chcieli, tutaj mamy przycisk blokady. I ten przycisk zmienia nam to, czy musimy trzymać przycisk, żeby on działał, czyli w tym momencie muszę go mieć przytrzymanego. I gdy puszczę, to się wyłącza, albo tak jak przed chwilą, gdy była włączona blokada, to gdy puszczę, on dalej odkurza. O to chodzi w tym przycisku. Sama bateria, którą mamy w zestawie, możemy ją też ładować bezpośrednio, jeżeli chcemy, nie musi być przytwierdzona do całości. Jeżeli chodzi o opróżnianie pojemnika na śmieci, to mamy styl Xiaomi, który jest stylem takim, że musimy wszystko jakby trochę rozmontować, ale też nie jest wybitnie ciężkim, takim pośrednim. Widziałem lepsze, kiedy możemy po prostu, nie musimy ściągać całej obudowy, żeby go otworzyć, ale widziałem też gorsze, kiedy musimy się naprawdę namęczyć. To jest tak po środku i ja sobie mogę tutaj otworzyć go. O, otworzył mi się i wyciągnąć śmieci. Mogę sobie również wyciągnąć filtr, jeżeli tego potrzebuję. Potem mamy samo montowanie z powrotem. Tego wybitnie nie lubię, ale teraz mi nawet wyszło. Trochę tutaj rzeczy powylatywało, ale tak jest zawsze przy testowaniu odkurzaczy. O specyfikacji technicznej będzie później. W zestawie z tym odkurzaczem mamy tylko 2 dodatkowe szczotki. Mamy taką szczotkę szczelinową z włosiem, bądź zwykłą szczelinówkę. Oraz mamy taką turbo szczotkę do dywanów, słyszałem, aczkolwiek człowiek się namacha, bo jest dosyć krótka, bardziej do mebli. Do materacy, do sofy,
Tam ona się już zdecydowanie bardziej nada i możemy ją montować albo z tą właśnie rurą, albo bezpośrednio do pistoletu. I wtedy mamy taki krótki pistolet z szczotką do dywanów. Robiąc trochę spoiler do tego, co jest w P10, a czego nie ma w P10 Pro, co mnie najbardziej zaskoczyło, to w P10 Pro nie znajdziecie żadnych elementów mocujących dla niego. Jest to spowodowane tym, że on ma dedykowaną stację do ładowania, której sobie możemy go zawiesić, on wtedy się ładuje i wygodnie stoi. Ja jestem zdecydowanie bardziej zwolennikiem takich stojaków, na które dajemy nasze odkurzacze, niż stricte elementów, które musimy przymontować do ściany. Minusem jest jednak to, że ani my w zestawie tym testowym tego nie dostaliśmy, ani wy przeważnie jak go będziecie kupować, też tego nie dostaniecie, zdziwicie się, więc od razu zwróćcie uwagę na to, że jeżeli będziecie chcieli go kupować, to powinniście też dokupić tą specjalną stację. Teraz czas na kilka informacji takich technicznych, ze specyfikacji technicznej. Moc tego odkurzacza to jest 410 W. Jego czas działania to jest około 60 minut na tym takim trybie zwykłym. W tym trybie wydajności, czyli tym środkowym 28 minut, w tym trybie super 10 minut. Więc musicie zwracać uwagę na to, jaki tryb macie włączony, bo ze względu na to drastycznie spada ta długość działania. Jego siła ssania to są 22 000 paskali, troszeczkę więcej niż w zwykłym Dreamie P10, ale o tym jeszcze będzie. I to tyle z takich kwestii stricte technicznych. Parę słów na temat działania tego odkurzacza. Nie jest on jakiś super. Poradzi sobie ze zwykłymi podłogami, poradzi sobie z okruszkami, to jest ok. Ale tak, po pierwsze, że nie ma żadnych fajnych łamiących się końcówek albo większej ilości końcówek, to jeżeli macie coś nisko, to nie poodkurzacie. Jeżeli potrzebowalibyście na przykład wjechać nim głębiej, nie ma szans. Brakuje mi też kilku końcówek, które mamy na przykład do miękkich powierzchni, czy tam delikatnych. Dajmy na to ten blat, który jest tutaj, to żadną końcówką ja go nie odkurzę. No bo powiedzmy sobie szczerze, to gówno nie ma szans. Do turboszczotką to bym go sobie porysował, a ta szczelinówka jest zbyt cienka, żebym mógł faktycznie go odkurzyć. Tego mi brakuje. On też nie ma żadnego trybu automatycznego, więc nie wie o tym, czy wjeżdża na dywan, czy sobie na tym dywanie, czy jest na zwykłej podłodze. Więc my musimy zawsze pamiętać o tym, żeby włączyć odpowiedni tryb, kiedy będziemy odkurzać różnego rodzaju powierzchnie płaskie. Przy baterii 2500 mAh, o tym może nie wspomniałem, więc teraz tylko powiem, 60 minut działania to nie jest jakoś super długo. Więc też przyjmijmy na to, że nie wiem, 50-60 m2 powinniście dać radę odkurzyć, ale już 90 raczej nie sądzę, czy ponad 100 to już będzie Wam ciężko. On też średnio sobie radzi na samych dywanach. Mieliśmy tutaj problemy z tym, żeby to było faktycznie dobrze odkurzone, żeby to włosie było widać, że zostało odświeżone. Można sobie radzić za pomocą tej turboszczotki, ale ile się człowiek namacha, to jego. Na pewno plusem tego odkurzacza jest jego waga, no bo on waży 1,63 kg, czyli troszeczkę ponad 1,5 kg, więc jest lekki. Nawet osoby, które nie mają dużej siły w rękach i byłoby to dla nich problemem, żeby taki ciężki odkurzacz nosić, to powinny sobie z nim 100% poradzić. Mamy zatem odkurzacz, który jest ładny, bo Dreamly zrobiło bardzo ładny odkurzacz, który radzi sobie ze zwykłymi podłogami i moim zdaniem on jest bardziej do miejsc tam, gdzie macie panele, gdzie macie kafelki, tam sobie poradzi. Już do miejsc, gdzie jest dużo dywanów, a szczególnie dywanów z długim włosiem, dywanów typu Shaggy, to moim zdaniem on sobie tutaj nie poradzi, nie jest wystarczająco mocny. Nie ma też odpowiednich szczotek, bo też są dedykowane szczotki ze specjalnym włosiem do tego typu dywanów. No tutaj mamy bardziej coś uniwersalnego. Brakuje mi tego, że w żaden sposób nie możemy wygiąć tej rury, mamy zwykłą prostą rurę i tyle. Brakuje mi również tego, że nie mamy do niego tej stacji. Może ona jest fajna, nie wiem, bo nie dostałem jej w zestawie, ale w tej wersji, którą kupujemy po prostu ze sklepu, nie mamy nawet żadnych kołków mocujących, więc on po prostu będzie nam gdzieś leżał. Nie ma też dużej ilości tych końcówek. Jego cena jest całkiem atrakcyjna. My go dostaliśmy bezpośrednio od Dreamy. Oglądając ten film możecie się natknąć tak naprawdę na przedział 650 zł a 1100, bo są różne promocje, więc możecie fajnie go dostać albo kupić go w normalnej cenie. To już zobaczymy, jak Wam się uda. Ja muszę przyznać, jeżeli zależy Wam na ładnym odkurzaczu,
nie macie dużo dywanów, to Dreamy powinien sobie poradzić. Jeżeli macie dużą ilość dywanów i macie większą ilość zabrudzenia na przykład, albo macie większe mieszkanie, to już powinniście się zastanowić nad czymś innym. A ja tak jak Wam jeszcze obiecałem, to jeszcze szybkie porównanie P10 do P10. Kolor P10 jest szara, P10 Pro jest złota, zdecydowanie ładniejsza. To, o czym wspominałem kilka razy, w P10 dostajemy zestaw montażowy, żeby go zamontować na ścianę. Tutaj tego nie ma, no bo mamy tu dedykowaną stację, więc co chyba jest sobie mimo wszystko plusem dla P10. Poza tym mamy troszeczkę mocniejszy silnik, bo tu jest 410 W, przy P10 zwykłe jest 350. Mamy też trochę dłuższy czas działania, ale nie jakoś specjalnie, bo tutaj na tym najniższym trybie mamy 60 minut, a tam mamy 50 minut, czyli kwestia 10 minut na korzyść P10 Pro. On ma też trochę większą siłę ssania, bo tutaj mamy 22 000 paskali, a przy zwykłej P10 jest tych paskali tylko 20 000. To wszystko z dzisiejszej recenzji tego odkurzacza. Mam nadzieję, że odkryłem przed Wami wszystkie tajemnice P10 Pro od Dreamy. Nie jest to jedyny Dreamy na naszym kanale. Serdecznie zapraszam Was do oglądania pozostałych i jak zawsze serdecznie zapraszam do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, żebyście nas polajkowali ten film, wszystkie inne. Koniecznie dali komentarz, czy jesteście po stronie Dreamy P10 Pro, czy jednak byście inny. Ja jeżeli inny, to jaki? A może powiecie nam, czy bardziej P10, czy P10 Pro? I po prostu oglądajcie nasze filmy. Dzięki i do zobaczenia.